Partnerem dzisiejszego programu jest firma XCOM, mająca w swojej ofercie taki oto dron DJI Mavic Mini 2. Ponieważ nie jest to dron turecki, więc i ja potrafię go obsługiwać. Waży no niecałe ćwierć kilo, nagrywa w 4K i jest naprawdę niezwykle prosty w obsłudze. Podoba mnie się. Słuchajcie, on idzie w górę. Będzie musiał wziąć teraz to moje ujęcie. Moi drodzy, wielu z Was z pewnością zna już ten widok albo z autopsji, albo z mych poprzednich filmów. Adriatyk, na nim Korczula, Lastowo, Półwysep Pelieszac, Święty Ilia strzelający w niebo wprost z morza na blisko 1000 metrów. Jestem tutaj również po to, by trochę oderwać się, choć na chwilę, od tych wszystkich okropieństw, które dzieją się za naszą wschodnią granicą. Po to, by i Wam dać chwilę oddechu. Ale przecież całkowicie od tego wszystkiego uciec się nie da. Niedaleko stąd Serbia, a to chyba jedyny kraj w Europie, gdzie odbywają się nie tylko antyputinowskie i antyrosyjskie demonstracje, ale również, i może nawet liczniejsze, proputinowskie i prorosyjskie. Rzut beretem Bośnia, a tamtejsi nacjonaliści tylko czyhają, by rozerwać ten kraj na strzępy. No ale tym się choć na chwilę nie będziemy zajmować. O tym choć na chwilę nie będziemy w tym programie myśleć. Domagaliście się wiele razy, by pokazać Wam Pelieszac poza sezonem. No jest tak poza sezonem, że bardziej się nie da. Koniec zimy, początek przedwiośnia. Zatem przyjrzyjmy się temu miejscu w tym właśnie czasie. Marina w Orebiczu. Większość jednostek, które tu stoi, nie zimuje, bo te rekreacyjne zostaną dowiezione później na przyczepach. To są najczęściej łodzie używane cały czas, służące do połowów albo też jako środek transportu. Zwróćcie uwagę na przejrzystość powietrza. Jest chłodno, 10 stopni. Latem, gdy robi się upał, to powietrze jest dużo mniej przejrzyste, woda paruje. Często nie widać nawet szczytu Świętego Ilii, czyli Eliasza. I tutaj dość ważny apel. Co roku wielu turystów z Polski przyjeżdża tu oczywiście latem i wówczas zdobywa ów szczyt. I czyni to w sposób całkowicie niepoważny. Ludzie wychodzą w klapkach, wychodzą w wielkim upale, bez wody. I było już parę ofiar śmiertelnych. Poza tym, gdy się wchodzi na górę, to również o widok chodzi. Gdy jest upał, dużo nie zobaczymy. A teraz przy tej przejrzystości powietrza ze szczytu widać nawet Italię. Oto moru, buri jugu, govore mi kako sanja, obećanu zemlju drugu. Istria i Kwarner działają turystycznie przez cały rok, no ale tam jest bliżej z Austrii, tam jest bliżej z Włoch, a tu w Dalmacji, dalej na południu, sezon trwa tylko przez kilka letnich miesięcy. Za moimi plecami hotel Adriatyk, jedyny w całym Orebiczu czynny przez rok cały, niezależnie od sezonu. Zresztą bardzo ciekawy budynek, gdyż kiedyś mieścił się w nim kościół. Dawno, dawno temu został zdesakralizowany. Na drugiej ścianie widać rozetę pokościelną. Taras
hotelowej kawiarni, jeszcze nieczynny, ale pan przyniósł mi tutaj wielkie macchiato. Może pachnie, może delikatnie szemrze, nie jest bardzo ciepło, ale słońce pieści przysadkę mózgową, jak się kapelusz na chwilę zdejmie. Niebo jest lazurowe, bez ani jednej chmurki. Jest dobrze. Mam swój mały rytuał, którym teraz się z Wami dzielę. Otóż zawsze, jak tu przyjeżdżam, staram się w pierwszym dniu najlepiej dotrzeć właśnie w to miejsce. Samostan, czyli klasztor nad Orebiczem. Pamiętam doskonale, kiedy pierwszy raz tu trafiłem. Przywiózł mnie tu nieodżałowany Bojan Baketa. Byłem z moim nieodżałowanym przyjacielem Piotrem Bikontem. Było nieco wcześniej, luty, stanęliśmy w tym miejscu, no i mnie po prostu opadła szczena. Potem tutaj gotowałem jeszcze w swoim przeszłym telewizyjnym życiu. Potem już na YouTubie też Wam to pokazywałem. No ale jakże tutaj nie wracać? W sezonie tą drogą jeździ dość sporo ludzi. Tam dalej jest Konoba Panorama, tutaj jest parking. Ludzie zostawiają auta, zwiedzają klasztor, zwiedzają okolice, a teraz tu niemal nikogo. Mam wrażenie, że to wszystko, no czyli tam Mliet, tutaj Korczule, Lastowo się za nią schowało, no i ten jakże cudowny akwen, te cyprysy, te oliwki, że to wszystko mam tylko dla siebie. Więc staję tutaj i tak to wszystko mymi małymi przecież dłońmi, jak najszerzej tylko mogę, obejmuję. Jeśli oglądaliście nasze pierwsze programy z Pelieżca, to powinniście to miejsce pamiętać. No i przede wszystkim pamiętać właściciela tego miejsca, Piotr Kania. Tu na tym tarasie gotowałem, wtedy tam się paliło, dymiło, no i było cieplej, bo byłem tu latem. Jesteś jedynym znanym mi rodakiem, który spędza cały rok tutaj. Ile to już lat siedzisz w Orebiczu? No i jesteśmy dość długo. Jesteśmy długo, mieszkamy tutaj. Moja córka mała chodzi do przedszkola. No, żyjemy jak Chorwaci, można powiedzieć trochę, chociaż jesteśmy Polakami, więc staramy się troszeczkę inaczej na to wszystko patrzeć. No a jaka tu jest zima? Bo to najbardziej ludzi interesuje. Ludzie widząc ten lazur nieba, widząc palmy, oliwki, myślą, że tu jest tak samo jak w Andaluzji albo na Kanarach, a jednak nie jest. No nie jest tak, na pewno nie jest tak ciepło, chociaż jest zdecydowanie lepiej niż w Polsce. Jest przede wszystkim słońce, no to co widzimy dzisiaj. Są piękne kolory, jest zieleń, jest zielono, jest niebiesko od morza. Jest sympatycznie, temperatura waha się mniej więcej od 10 do 15 stopni. Teraz jest wyjątkowo chłodno, zimny wiatr. Wyjątkowo mamy teraz w tej chwili zimę. A powiedz mi, czyli takie niebo to nie jest tutaj coś, co się w zimie przez 2 dni zdarza, tylko jest raczej przewaga. Przewaga jest takiego nieba, zdarzają się deszcze, tak? I wtedy jak pada, no to pada dość mocno, intensywnie. Z góry, z dołu, z boku. Z każdej strony, ale nawet potem od dołu. przestaje. Potem przestaje i robi się właśnie tak jak teraz. No jest ładnie. Ja powiedziałem o Orebiczu, ale to nie jest ścisła informacja, bo jesteśmy w Kuczyszte i właśnie tutaj uczysz ludzi surfowania. Spadałem z twojej deski wiele razy. Jest, tak. Kiedy zaczynacie sezon? No zaczynamy sezon mniej więcej w czerwcu, przyjeżdżają instruktorzy, więc od czerwca już zapraszamy gości i jesteśmy do końca września. Czyli polecasz życie tutaj przez cały rok, jednym słowem. Polecam, tak. Coraz więcej przyjeżdża Polaków, zaczynają się rozglądać, szukają jakichś domów, jakichś nieruchomości, także też myślą o tym, żeby tu spędzać zimę, szczególnie, że można pracować już w tej chwili zdalnie. No tak. Więc to jest też dobry, fajny kierunek. No to przyjeżdżajcie, tylko nie zapomnijcie jednak o centralnym ogrzewaniu. I czapce. Stare domy czasami go nie mają i wtedy się potwornie marznie, no bo wilgoć. Ale widzicie, jest pięknie.
Mój ulubiony tunel łączący Potomię z Dingaczem i Borkiem w sezonie. Trzeba tutaj podjechać, ale nie tylko w sezonie i zobaczyć, czy nie ma tam auta po drugiej stronie. Jest. I ono czeka. Kto pierwszy, ten lepszy. Auto się wycofuje. W środku jest tylko jedna mijanka wykuta w skale. No i to wszystko zależy od tego, czy jesteście grzeczni, czy nie. Ci niegrzeczni, tacy jak ja, wjeżdżają pierwsi. Ci grzeczni, grzecznie właśnie czekają u wylotu. Albo też wlotu, jak wolicie. To jest rzecz niezwykła, bo tak sobie właśnie wyobrażam wjazd do raju. Ciemność czyśćcowa i nagle raj naszym oczom się ukazuje. Bardzo grzeczny pan. Ala puno. Jadę na dół. O, ruch, wielki ruch, 2 auta. Jadę na dół, gdyż na dole czeka kolega. Inna perspektywa zawsze rozszerza spojrzenie. Normalnie tutaj mnóstwo stołów, mnóstwo ludzi, miejsce wspomnień towarzyskich i kulinarnych, a teraz stołów nie ma, no bo nie działa. Agroturizm Braenowicz, dalmatyńska kucia i znany wam już właściciel tego miejsca, Mate Braenowicz. Mate, prvo pitanje, je li bila dobra berba? Bila je berba fenomenalna, kvalitetno, količinski. Znači, gosti čaka dosta wina. Da, čeka dosta vina, dobro. Dobro, ale znači u zimę igraš se i u jeseni igraš se sa vinom, sa maslinovom uljom. Maslinovo ulje, bilo je ove godine i maslinova ulja. I dobra berba. Dobra berba, isto bila jako dobra berba, maslina je bila u početku smo mislili, neće biti puno, ali na kraju je urod bio dobar i ulje je bilo normalno, kako treba. Odradili smo vina. Što bismo imali. Evo, imamo dingač, imamo kao dingač naš najbolje vino tu na ovom položaju. Da. Jedno hrvatsko najbolji teruar i najbolje crno vino. Čakaj, ukažem to u čaši. U plavca malog. Ukażę to u czaszy. Drodzy Państwo, mnie się wydaje, że najlepiej będzie pokazać to właśnie w ten sposób. Zobaczcie, mamy teraz w promieniu kilkudziesięciu centymetrów w zasadzie wszystko, no bo mamy człowieka, który to wino zrobił i w promieniu nieco dalszym mamy terroir, mamy morze, tam mamy góry, tu mamy winorośl. Da. Znači, kako dođemo u špice sezona, bude dosta svega. Dosta svega. Bude od poljoprivrednih proizvoda, mi dosta radimo i oko krumpira, oko salata, oko vegetabla, blitve, svega imamo. Jak przyjedziecie, povrća, będziecie nakarmieni i napojeni. Yeah. Konoba Portun znana wam już, oczywiście teraz nie działa, choć dla nas za chwilę, na chwilę będzie działać. Zobaczcie, ile tutaj drewna. To jest genialny opał, wysuszona winorośl. Na tym właśnie będą się smażyły w sezonie wasze ryby, wasze steki, wasze ośmiornice, wasze kalmary. No i sam Roko. Przyjacielu. Dobro. Dobrodošli. Kaka bila zima? A, bila teška zima. Teška zima, depresivna. I hladna dosta. Depresivna. A evo. Ale depresja ide čao. Nema depresije. Nema depresije Samo više. pozitivno. Samo pozitivno mišljenje. Je. Došli ljudi. Pečeš, što pečeš? Evo, pečem stejkove danas. Aha. Stejk, domaći krumpir i salatu. O la 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 la. Evo, malo ćemo ići. To jest samo što bi nije bile propečene. To bi bilo krvave. je odlično.
tutaj normalnie się nie wchodzi. To właśnie tutaj, za tym wielkim żywopłotem laurowym mamy serce kuchni, tej grillowej. Tam się siedzi, tam się zamawia, a tutaj koliko meseca radi konoba? 4? 5 miesięcy. 5. I on 5 miesięcy codziennie tutaj w lecie piekło przez 10 stopni u ljetu tu je i više. Pa ja tu ni nisam ljeti, ali ovaj čovjek što radi, ja mu se divim. To jest 60 stopni. Wiesz, no, tu jest 60 stopni, oni chodzą po schodach, ciężko pracują po to, byśmy my mogli zjeść, ale jak się przyjedzie przed sezonem, to można się temu przyjrzeć. Dobra, ostavimo to, što još koliko, 2-3 minuty i bude gotowo? Pa još 2 minute. Ja. Ekstra 2 minuty, tutaj czas ma znaczenie. Przepieczony stek to żaden stek. Andrzejowi podobają się steczki. No, ponieważ bewsztyków jest trochę, no więc jest też kilku chętnych poza naszą ekipą. Przyszedł i Mate, jest i Laurenty, na polski to jest, Lovro. no, to jest na chorwacki Lovro, a na polski Laurenty. Laurenty. Albo no, już i drugie meno Wawrzyniec, a to je jako komplicirano. Laurenty je bolje. Dobra, tko uzmi prvi? Vi bogati. Mi? Ja? Ne. Evo ga. Koji je, ovoj, dobra. Poslužimo se. Drodzy Państwo, zobaczcie. Domača junetina i govedina. Piękny stek. Wiecie, jak jest mało ludzi, jak nie ma sezonu, to każda okazja jest dobra, żeby kompania się stworzyła, żeby przyjemność stołu była taką prawdziwą przyjemnością, to znaczy, żeby nie jeść w samotności, tylko żeby jeść z przyjaciółmi. I to jest właśnie ten moment. Jestem tu po prostu wśród przyjaciół. A ty? Dieta? Ne. Ne. Danas nema dijete. Konobo moja, radość i swa. Posle budeš śpiewać. Hoću. Posle. Idemo pjevat svi. Czekaj, to je kontrola. Komadić nije on mali, ale porwali ga. Dobro biti tu ponownie. Wasze zdrowie. To najbolje. Kwitnące migdałowce, czyli pierwszy zwiastun nadchodzącej wiosny. Pamiętam, jak dawno temu byliśmy na początku marca w Portugalii i zadziwiły mnie te migdałowce kwitnące. Teraz i mój kwitnie. Co jeszcze teraz kwitnie? No zobaczcie, tak wygląda kwitnący rozmaryn mianowicie. No on będzie miał kwiaty dłużej niż migdałowiec. Jeszcze na początku czerwca, z końcem maja takie rozmarynowe kwiatki się utrzymują. Sprawdźmy teraz, czy przyjął się liść laurowy. To w zeszłym roku było maleństwo, no elegancki, pięknie błyszczy w słońcu. Kolego, twoim przeznaczeniem jest znaleźć się w zupie. Knajpy na Półwyspie niemal wszystkie zamknięte. Jeść się chce, no więc wizyta w sklepie. A w sklepie metodą Sherlocka Holmesa. Od szczegółu do ogółu. Najpierw zobaczyłem coś takiego. Mianowicie w lodówce miejscowa pasta fresca, czyli żlinowski makaruni. Te słynne miejscowe kluchy robione na drucie. O, piękna rzecz. No więc postanowiłem, że zrobię tu dla nas, ale też dla was, byście wiedzieli, jak to się robi. Coś najprostszego. Miejscowa sielaczka kuchnia, czyli la cucina povera, kuchnia biedna. Kupiłem kolejne składniki, podstawowe tutejsze, czyli kapary miejscowe w zalewie, pudełeczko fileti inchuna, czyli filety anchois, sardele. Kupiłem pietruszkę. Przy okazji pietruszkę tu sprzedają w supermarketach, wpakowaną do takich właśnie pudełeczek i są w niej również
łodyżki pietruszkowe. One są niebagatelne, kiedy się robi zupę. Pamiętajcie, by tego nie wywalać, jak tu kupicie pietruszkę. Taka doza pietruszkowych łodyżek wspaniale zupę aromatyzuje. No co jeszcze mam? Mam tu ser. To jest ser z wyspy Pak, ale nie ten najsłynniejszy, nie ten czysto owczy, bardzo długo dojrzewający, trochę mniej aromatyczny i dojmujący w smaku, dojmujący w pozytywnym znaczeniu tego słowa. No i mam tu jeszcze czosnek, mam cytrynę, oczywiście mam niezłą oliwy flachę. Zlatan przyniósł już, bo widzieliśmy się, przyniósł figi w takiej słodkiej zalewie, no ale to będziemy jedli potem na deser. To jest sladko. A teraz zacznę robić kluchy. Od czego zaczynamy? No, zaczynamy od żmudnego procesu siekania. Zanim Waszą uwagę tymże zaprzątnę, muszę powiedzieć, że ten fragment domu jest nieogrzewany. Mamy tutaj jakże cudowny, staroświecki, przenośny kaloryferek wsadzony. No, para nie leci z gęby. Jest tu 16 stopni, w sam raz, by żwawo gotować. Więc co najpierw? Najpierw sobie wszystko posiekamy, czyli mnóstwo natki pietruszki i Oni tutaj mają w zwyczaju niezwykle drobno siekać natkę pietruszki, ale zobaczcie, to jest takie optyczne złudzenie. Ta góra była ogromna, po posiekaniu zrobiło się tego znacznie mniej. I tak ma być. 2-3 ząbki czosnku. Ile tego czosnku zależy tylko od Was. Jak to cudownie być panem własnego losu i dodawać sobie 2, 3 albo 6 ząbków czosnku, gdy chcemy. Ja dodam w takim razie 3. Też siekamy dość drobno. Powiedziałem przed chwilą sieliaczka kuchnia, no w zasadzie powinienem powiedzieć siromaszna kuchnia. Sieliaczka to jest wiejska, siromaszna to jest biedna, czyli odpowiednik dla cucina povera, choć najczęściej biedna i wiejska to było to samo. Jeśli nam się tutaj wymiesza natka pietruszki z czosnkiem, to nic, one będą razem dodawane na patelnię. Gdybyśmy tu jeszcze drobno pancetę posiekali, to mielibyśmy coś, co nazywa się peszt i stanowi dodatek do wielu miejscowych dań, ale pancety w tym wypadku nie będzie, Jezu. I nie będzie też niczego na mnie poza czosnkiem, jeśli natychmiast nie umyję sobie łapek, bo zaczynam odruchowo dotykać się w różnych miejscach. No nie chcę być cały w czosnku. Woda na kluchy się gotuje, jest osolona, ale jeszcze chwilę musi poczekać. Sos robi się naprawdę szybko, ale trzeba go robić w określonej kolejności dodawania składników. Najpierw na patelnię naprawdę sporo oliwy. Nie żałujcie oliwy. Ja wiem, oliwa to jest tłuszcz, ale przy okazji jest to jedna z najzdrowszych rzeczy, jaką daje nam natura. Oprócz tego, że jest pyszna, to jest niezwykle zdrowa. I w tym wypadku właśnie oliwa jest bazą sosu. Zresztą nie tylko w tym wypadku. Niewielki ogień. Niewielki, ponieważ to ma się delikatnie dusić. Co? No najpierw pójdą tutaj fileciki z sardeli. Oczywiście sardele są miejscowe, adriatyckie. Najpierw sprawdźmy, czy nic się w tej mierze nie zmieniło. Jest jakie dobre. Ile? 4, 6. Zależy to od Was. Trzeba je, jeśli nie są w oliwie, a najczęściej są w oleju, trzeba je z tego tłuszczu strząsnąć, trochę tylko przesiekać, bo one się i tak rozpadną, a przynajmniej powinny się rozpaść, i dodać tutaj. Niech one sobie w tej oliwnej kąpieli niezbyt gorącej na razie przebywają i one stworzą osnowę sosu.
Właśnie o to chodziło. One się rozleciały, one są wszechobecne, one swoim smakiem ogarniają już całość oliwy. Jak się Wam nie chcą rozpaść, a powinny, no to można nagnieść je drewnianą łyżką, ale prędzej czy później rozpadną się. Pamiętajcie tylko, by nie smażyć ich na opętańczo dużym ogniu. Ta oliwa musi tylko tak leciutko pykać. Dlaczego tutaj tak strzela na patelni? No bo jakaś kropla wody się dostała. Zresztą tutaj wszędzie jest pełno wody. My tu jesteśmy po raz pierwszy od paru miesięcy. Pokażę Wam, jak to wygląda w nieogrzewanym pomieszczeniu. Zobaczcie, to jest sól. Widzicie, jaka wilgotna? Wilgoć. Wilgoć jest największą dolegliwością zimową porą w Śródziemnomorzu. A kiedyś w starych domach nie było centralnego ogrzewania. A to jest stary dom. Teraz do tego dodajemy, o tu jeszcze mi został kawałeczek, ale to też się zaraz rozleci. Dodajemy czosnek razem z pietruszką. To się nie ma smażyć. Pietruszka nie ma zrobić się usmażona jakby w głębokim tłuszczu. Kolejny składnik, który doda temu wilgoci, mianowicie kapary. Wykazałem się teraz nadludzką siłą. Tych kaparów naprawdę sporo. Tyle. Trzeba je odsączyć z zalewy. Delikatnie przesiekać. Delikatnie. One i tak się rozpadną. Dosłownie parę pociągnięć nożem. Miejscowe kapary, widzicie, jeszcze z ogonkiem. Piękne. U nas kupicie hiszpańskie bez problemu. Tak robimy. I wrzucamy. Wiele razy Wam mówiłem wcześniej, przy innych okazjach, że ludzie najczęściej tęsknią za tym, czego nie mają. Więc na przykład kapary i sos kaparowy to jest jedna z ulubionych rzeczy w kuchni północno-niemieckiej na przykład, skandynawskiej. No tam kaparów nie ma, ale tęsknota właśnie za tym, tęsknota za słońcem sprawia, że ludzie tam za tym tęsknią. Dobra, dusimy to parę minut na niewielkim ogniu. Co możemy teraz zrobić? No tak. To jeszcze nie jest ostatni składnik sosu, ale już teraz można tam wrzucić kluchy. One się gotują dość długo. To jest makaron z semoliny, mówię kluchy, oczywiście używając pewnego rodzaju żargonu. No każdy makaron to kluchy, ale precyzyjnie rzecz biorąc, to jest makaron, ciasto makaronowe zwijane na drucie. Semolina. Jedna paczka i druga paczka. Taka paczka ma 250 gramów. Zatem zagadka dla pierwszoklasistów. Ile gramów mają dwie paczki? Nie, to byłoby zbyt łatwe. Jak ma na imię córka zawiadowcy? Na koniec trochę świeżo zmielonego pieprzu i sok z cytryny. Oczywiście najchętniej z reguły wciskam sok z cytryny bezpośrednio do tej materii, do której sok z cytryny ma zostać wciśnięty. Ale w tym wypadku warto wycisnąć tenże sok osobno, gdyż trzeba stopniowo go wlewać, żeby się to wszystko ładnie połączyło. Tam jest dużo oliwy, sok z całej cytryny. Chodź tu, kolego. Jezu, jakie to robią trudne do zdjęcia. Dobra, nie wyleci mi to. Nie jestem w stanie tego zdjąć. Jestem jeszcze przed posiłkiem, musicie pamiętać. No więc teraz stopniowo, tak Wam to pokażę, żeby było lepiej. Stopniowo ów sok wlewamy, mieszając, żebyśmy mieli ładną emulsję. O, idealmente. I teraz, już teraz możemy odcedzać kluchy.
No i co? No i pstro, odpowiedziałbym w przedszkolu. A teraz wam powiem, że trzeba to zrobić tak, jak to się robi we Włoszech, ale i tutaj. Czyli dodać gorącą pastę, ugotowaną al dente. Jeśli tam jest odrobina wody, to nic. Trzeba ją dodać na patelnię i tutaj wszystko dokładnie jeszcze wymieszać. O, tak, 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 tak. Już prawie wszystko, prawie, no bo trzeba to tylko jeszcze potraktować serem. Wiecie już, jaki to ser, mówiłem. Nie grana padano, nie parmezan, no ale te kluchy się nie obrażą, jak go innym porządnym serem potraktujecie. No i coś do picia, ponieważ mamy tutaj anchois, to czerwone wino z winiarni z Zadrugi, czyli spółdzielni w Potomie, którą już znacie z poprzednich filmów. No po prostu podstawowy plawac. Moi drodzy, teraz już żadnych wątpliwości być nie może. Po prostu jestem w domu.